Jesteśmy w Łodzi na ulicy Moniuszki, dojeżdżamy do ulicy Piotrkowskiej i spotykamy po drodze taki znak. Naszym zadaniem oczywiście będzie odtworzenie tego znaku w ZWCAD-zie, zatem od razu przechodzę do programu i zabieramy się za pracę. Tutaj już taki znak przygotowałem, widzimy jaki będzie ostateczny efekt. Na razie przeniosę to gdzieś na bok, nie usuwam, żebyśmy wiedzieli jakie znaki mamy tutaj wstawić, także to nam się przyda. I teraz jak taki znak stworzyć? Najlepiej oczywiście użyć nakładki ZW-Traffic, jak ktoś jej nie ma, niech sobie pobierze wersję testową, link ma w opisie, a my już przechodzimy do pracy. Mamy tutaj sporo elementów do wstawienia, zatem jeżeli klikniemy w bibliotekę naszych znaków, klikamy na bibliotekę, to będziemy mogli wstawić te wszystkie znaki naraz. Natomiast jeżeli ktoś nie chce się pomylić, bo tutaj są na przykład różne rozmiary, to może wstawiać je pojedynczo. W jaki sposób? Na przykład przejdę sobie do znaków informacyjnych, wstawię tutaj znak D5, określam czy jest projektowany, czy jest wielki, a jeżeli już to zrobię, to mogę go wstawić po prostu gdzieś do rysunku, na przykład w taki sposób i później określam jeszcze obrót, na przykład do tego miejsca. I taki znak będziemy mieli już wstawiony. Spacją tutaj mogę to zakończyć. I do takiego znaku moglibyśmy pewne znaki dodawać. Klikając jeszcze raz bibliotekę, tutaj wybieralibyśmy na przykład znak nakazu C2, tylko zamiast wstaw moglibyśmy kliknąć dodaj znak. Oczywiście zmieniając sobie stan znaku, wielkość i tak dalej. Zatem jeżeli ktoś chce, może robić to pojedynczo. Ja zrobię to od razu ze wszystkimi, będzie mi po prostu łatwiej. Zatem ustawiamy sobie widok tak, żeby widzieć to, co mamy wrzucić. Będę miał to po prawej stronie, klikamy na bibliotekę znaków i wrzucamy po kolei wszystkie znaki, jakie będziemy potrzebować. Tutaj mam C2, to sobie go usunę. Przechodzimy do znaków informacyjnych, czyli D, wybieram znak D5. Następnie przechodzę do znaków nakazu, czyli wybieram C2. One mi się pojawią po lewej stronie ekranu tutaj na dole. Będziemy mogli też zmieniać kolejność wyświetlania tych znaków. Następnie mamy tabliczkę T0, ale tabliczki T0 nie będziemy wstawiać teraz, wstawimy ją już później, kiedy znak już będzie wrzucony do rysunku, zatem pomijamy ten element. Musimy wstawić jeszcze znak T22, zatem przechodzimy do tabliczki i znajdujemy tutaj T22 i jeszcze znajdujemy znak D52, wchodzimy do informacyjnych i znajdujemy strefę ruchu. A teraz rozmiary, no bo zobaczcie Państwo, te znaki mają różne rozmiary. Zresztą było to widać nawet w Google Mapsach. Ewidentnie znak informacyjny jest dużo większy niż znak nakazu. Zatem musimy teraz pozmieniać rozmiary tym konkretnym obiektom. I można to zrobić klikając na nie właśnie w tym podglądzie. Na przykład klikam na znak D5 i to jest znak zasłonięty, zatem zmieniamy jego stan. Obecnie jest to znak projektowany, zmieniamy na zasłonięty i przechodzimy do znaku C2. W C2 tutaj może być projektowany czy istniejący, to dla mnie znaczenia nie ma, natomiast mamy tutaj już inny rozmiar. Wielkość zmienimy sobie na mini. Podobnie zrobimy też ze znakiem T22, tutaj też ustawimy jego rozmiar na mini. A jeżeli już to wszystko mamy, to możemy kliknąć przycisk wstaw, żeby ten znak wstawić do rysunku. Zatem klikamy wstaw. I określamy punkt wstawienia, ja go określam gdzieś tutaj na rysunku, większego znaczenia dla mnie to nie ma. Określamy sobie kąt obrotu, na przykład do tego miejsca i odpowiadamy na pytania od programu. Na przykład program pyta, nie dotyczy, to chodzi oczywiście o ten znak T22. Jeżeli chcemy, żeby był taki napis, to po prostu to zatwierdzamy Enterem. Można to zmienić. Ja zatwierdzam Enterem i teraz zobaczcie Państwo, że jesteśmy w stanie taki znak właśnie wrzucić gdzieś do rysunku. Powiedzmy do tego miejsca, zatwierdzam to spacją lub Enterem, sprawa załatwiona. Mogą kliknąć zamknij. I normalnie ten znak zostawiłbym w ten sposób, żeby one były tutaj nieco obrócone, ale dla naszych potrzeb ja bym chciał to nieco obrócić. Tylko obrócić teraz nie mogę, to znaczy mogę obrócić, ale całość, a ja bym chciał obrócić jedynie te lica, dlatego też wejdę do dodatków, tutaj wybieram sobie opcję zaznacz pojedynczo, wtedy grupowanie nie będzie nam działać, zaznaczam sobie wszystkie lica, zaznaczam również opis, każdy opis jaki mam i wpisuję polecenie RO, czyli Rotate. Obracam to powiedzmy od tego miejsca, tutaj przybliżmy się trochę, możemy wskazać sobie idealnie miejsce, gdzie ten znak został wstawiony i możemy to ustalić ręcznie. Jeżeli ktoś chce, żeby to było ustawione idealnie w pionie, to może również wykorzystać tutaj opcję obracania w odniesieniu. Nie jest to konieczne, ale można. Wybieram sobie O jako odniesienie i zaznaczam kąt odniesienia, czyli stary kąt. Ten stary kąt zaznaczyć najlepiej jest od jakiegoś środka. Ja tutaj wskazuję sobie na przykład środek na tablicy T22 i drugi punkt środka. Wtedy wskazują taką oś symetrii, prawda? I teraz ten kąt, który zaznaczyłem, mogę ustalić, żeby biegł idealnie pionowo w górę.
Teraz te znaki nie będą u mnie obrócone nawet o kawałek, także mam tutaj idealnie kąt 90 stopni, są idealnie ustawione w pionie. Tak jak mówię, normalnie bym tego nie zmieniał, ale dla naszego filmu, żeby to łatwiej nam się czytało, teraz to obracam. Zwykle raczej tego się nie robi. Czego nam tutaj brakuje? Brakuje nam tabliczki T0 i tę tabliczkę T0 dodaje się już po wstawieniu znaku. Zwykle. Da się też w inny sposób, ale tak jest najlepiej. Zatem teraz wybieramy sobie polecenie do wstawienia tej tabliczki. Znajdziemy funkcję do tego w znakach uzupełniających. Zatem klikamy na ikonkę Info, tabliczka dodatkowa i tutaj możemy wpisać, że nie dotyczy, Enterem przechodzą do kolejnej linijki, uprawnionych przez, Enterem przechodzę, Urząd Miasta Łodzi oraz zaopatrzenia, Enter w godzinach 6:11. Możemy sobie tutaj też ustawić ewentualnie wysokość tekstu, kolor tablicy, jeżeli ktoś chciałby jakąś inną. Sprawdzamy tutaj też parametry, czy wielkość mamy na mini, bo taką też byśmy potrzebowali. I mamy dwie opcje do wyboru. Albo klikamy OK, wtedy wstawi nam się to na osobnym słupku, jako osobny znak, albo dodaj, żeby dodać do jakiegoś istniejącego znaku i my wybieramy właśnie opcję dodaj. Następnie musimy wskazać, do którego znaku to dodać. Ja oczywiście dodaję to do znaku C2 i tutaj ma znaczenie, czy ja wskazuję ten znak C2 u podstawy, czy u szczytu, to wtedy wstawi się ta tabliczka albo pod spodem, albo na górze. Wstawiam pod spodem i klikam anuluj. Trochę nam się tutaj zepsuł rysunek, ale to nic, jesteśmy w stanie go wyedytować. Wystarczy, że zaznaczymy sobie jakieś konkretne znaki. Jedno lico, drugie lico, trzecie lico. Jeżeli ktoś nie jest w stanie tego zaznaczyć w ten sposób, to oczywiście chodzi o grupowanie, bo w dodatkach mamy funkcję zaznacz pojedynczo. To jest ta opcja grupowania. Teraz po kliknięciu jednego lica zaznacza mi się wszystko, a tego raczej bym nie chciał. Dlatego Escape'em odznaczam, wchodzę do dodatków. Jeszcze raz klikam na tę opcję zaznacz pojedynczo i teraz mogę wyedytować te elementy. Nie tylko te lica, ale również opisy chciałbym zaznaczyć i wszystko po prostu przenoszę przy użyciu polecenia M, czyli przesuń. M jak przesuń i zaznaczamy, że przesuwam na przykład od tego miejsca do powiedzmy tego miejsca. No i super, tak to teraz będzie wyglądać. Ja jeszcze ewentualnie chciałbym zmienić rozmiar tej tabliczki T0. To, czy ona jest mini, wielka, czy jakiś inny rozmiar, to będzie widać jeszcze w zestawieniu. Także może pokażę to od razu, żeby nie było. Wchodzę do polecenia zestawienie. Tutaj w znakach pionowych mamy funkcję zestawienia. Klikamy zatem na tą funkcję i wybieram tutaj opcję, że chcę dodać znaki. Wybieram, że wszystkie, bo można też zaznaczyć niektóre. Ja po prostu wybieram wszystkie. I zobaczcie Państwo, że tutaj w tej tabeli mamy wielkość, więc ja wiem, że na przykład tabliczka T0 ma rozmiar mini, więc to będzie w zestawieniu ujęte. Natomiast nie o to mi chodzi, nie o to chodzi, żeby zmienić ten rozmiar mini, wielki i tak dalej, tylko żeby to wyświetlało się jako mniejszy blok, tak jak jest w tym przykładzie po prawej stronie. I jak to teraz zrobić? Można to na przykład wyedytować we właściwościach. Klikam Ctrl 1, zaznaczam sobie to lico i zobaczcie Państwo, że mamy skalę X, skalę Y, zatem ja zmieniam z 4000 na 2000 i tutaj po Y również z 4000 na 2000. Zatwierdzamy to Enterem i sprawa załatwiona. Tutaj jeszcze przyda nam się ewentualnie przesunięcie, także zaznaczamy sobie znak D5, C2 oraz opisy. Używamy polecenia M, czyli przesuń i przesuwamy to nieco bliżej. Ten napis jeszcze T0 również chciałbym nieco przesunąć i T22 też może przesunę, żeby to ładnie wyglądało. I jeszcze raz przesuwam. Gdyby się komuś stało coś takiego jak u mnie dosłownie przed chwilką, że tam zaznaczyliśmy jakieś miejsca, a dociągnęło nam gdzie indziej niż chcieliśmy, to wynikać może z tego, że mamy włączoną lokalizację względem obiektu i program po prostu nam dociąga do pewnych miejsc. Jeżeli coś takiego by nam się działo, można tę lokalizację zawsze chwilowo chociaż wyłączyć, albo tym przyciskiem, który pokazuję teraz myszą, albo też klawiszem F3 na klawiaturze. Zatem w tym momencie mamy już wstawiony ten znak. Na razie usunę to, co mamy po prawej stronie. Może włączę grupowanie. Właśnie po co jest w ogóle to grupowanie? Bo zobaczcie Państwo, ja bym chciał usunąć ten znak po prawej stronie. No to muszę zaznaczyć linię odniesienia, zaznaczam tarczę, jedno lico, drugie, trzecie, czwarte i tak dalej. Żeby tego nie robić, to właśnie po to jest też to grupowanie. Możemy wejść sobie do dodatków, kliknąć na tę opcję zaznacz pojedynczo i zaznaczam jednym kliknięciem cały znak
mogę go usunąć, albo Ctrl+Z, jednym kliknięciem zaznaczam i mogę przesunąć w jakieś inne miejsce. Także po to jest to grupowanie. Ono czasami będzie nam przeszkadzać, ale też bardzo często będzie nam przyspieszać chociażby to zaznaczenie. Zatem usuwam to na razie i właściwie nasz znak jest już gotowy. Teraz pasowałoby zrobić jeszcze to zestawienie, żeby zobaczyć, czy aby na pewno wszystko jest w porządku. Zatem klikamy na ikonkę do zestawienia, klikamy dodaj znaki, wybieramy, że wszystkie i jak widzimy mamy 5 znaków. Tutaj możemy też na przykład wyłączyć nazwę oznaczenia, kliknę ukryj i klikamy wstaw. Następnie określamy, gdzie nasza tabelka ma być wstawiona. Ja wrzucę ją gdzieś tutaj na wschodzie, żeby mi nie zasłaniała rysunku. Klikam zamknij i w tym momencie mamy w zestawieniu ujęte, że taki znak występuje tyle razy, jaki jest jego stan, jaka jest też wielkość tego znaku. Jak coś, to możemy też tę tabelę zawsze edytować. To warto o tym wspomnieć. Mogę sobie zaznaczyć jakąś kolumnę i na przykład usunąć, bo jeżeli zaznaczymy sobie tabelę, to otworzy nam się edytor tabeli, taki uproszczony Excel, gdzie możemy też dodawać jakieś własne formuły, dodawać własną kolumnę, na przykład z sumowaniem wszystkich znaków projektowanych, czy też wszystkich znaków istniejących, zasłoniętych itd., itd. Chociaż pewnie poradzicie sobie Państwo z tym jeszcze w inny sposób, bo na przykład Escape'em wyjdę, spróbuję teraz wykonać coś innego, wejdę jeszcze raz w zestawienie, chciałbym dodać znaki, wybiorę, że wszystkie, ale na przykład ja chcę zrobić zestawienie jedynie tych znaków projektowanych, bo na przykład nie interesują mnie istniejące, gdyż ja chcę zrobić tutaj zamówienie, chcę kupić tylko te znaki, których potrzebuję, a nie wszystkie, jakie występują na moim obszarze. Zatem mogę sobie wybrać na przykład stan i wybiorę, że chcę tylko projektowane. Widzimy, że już jednego znaku nam nie bierze pod uwagę. Którego? Konkretnie tego zasłoniętego, czyli D5. Także możecie sobie Państwo też w pewien sposób tutaj edytować to zestawienie, chociażby do tego, żeby zrobić wycenę.